No i tak, witam Was drodzy widzowie, znowu z kombajnu. Witam Was serdecznie, ale jedziemy bez headeru. Mamy środę dzisiaj, tak, środę. Kosiliśmy w niedzielę i poniedziałek, jechaliśmy rzepak. A dzisiaj kombajn wraca. Gdzie wraca? Wraca do Tarnowa Podgórnego na serwis. Tak jest, po 2 dniach koszenia kombajn wraca na serwis, ale nie na naprawę, a na doposażenie. Będziemy go doposażać w kamery dodatkowe. Mamy 4 kamery w standardzie, a z okazji takiej, że popadało, nie pójdzie jechać ani dzisiaj, ani jutro. Mamy godzinę 11, ja już jestem w drodze. Będziemy doposażać kombajn w przynajmniej 2 kamery, jedną na rurę. Przez ten czas, który jeździłem, stwierdziłem, że no ta kamera by się przydała, to na pewno. A druga kamera przynajmniej powinna być jeszcze na silnik, bo mamy kamery pod osłonami, mamy kamery z prawej i z lewej strony, tu mi sąsiad kiwa. Także tak wymyśliłem, że te kamery na rurę to jest konieczność, żeby widzieć, jak się rozsypuje po naczepie. Na niskich przyczepach to jest bez problemu widać z kabiny, ale jak mam wysoką jakąś wannę, no to wtedy trzeba się trzeba się posiłkować jakąś osobą następną, żeby tam pokazywała. Witam wszystkich z Tarnowa Podgórnego. Macie wstawkę z poprzednich dni, kiedy wracałem kombajnem do Tarnowa, a dzisiaj już wyjeżdżamy. Dobra, jedziemy. Wyjeżdżamy z Tarnowa Podgórnego, jedziemy kosić rzepak dalej. Dzisiaj mamy sobotę, 26 lipca. Ten film pewnie oglądacie jutro, czyli w niedzielę. Tak, jedziemy kosić. Przez ten czas przybyło jeden monitor i drugi monitor. Docelowo ten monitor zniknie, będzie to tutaj, na większym, ale no czas goni, trzeba kosić, więc jedziemy kosić. Rzepak, jest pogoda, w sumie wczoraj nie padało. Już w okolicy kosiły kombajny, rzepaki, a my dopiero dzisiaj sobie ruszymy na spokojnie. Więc mamy dołożoną nawigację, bo pewnie zapytacie, co to jest ten drugi monitor. Mam film przygotowany z zakładania nawigacji, ale to sobie obejrzycie później. Najpierw zrobimy koszenie, bo to jest ważniejsze. Więc na szybko wczoraj zakładaliśmy jeszcze nawigację i dzisiaj spróbujemy, co to będzie się działo. Kombajn z dokładnością 2,5 cm, który będzie się sam prowadził. Brzmi fajnie. Z tego co pamiętam, to Adrian Joker Farm też kosi na nawigacji i bardzo to zachwalał. Także ja nie mówię nie, będziemy próbować. Jedziemy na pole obok, w sumie też około 30 km. Także myślę, że za dobrą godzinkę powinniśmy być na miejscu. Także widzimy się już na polu, chyba że po drodze coś się wydarzy. Tu mamy bardzo wąsko, znaki. Naprawdę to przechodzi na centymetry. Tu już drabinka. Przejdzie? Przejdzie, ok. Jesteśmy dopiero na rondzie w Tarnowie i tu jest najciaśniej w sumie. Później to już jakieś tam drzewa przy drodze tylko utrudniają. Jesteśmy na polu. Rozkładamy zbiornik. Ostatni dzień koszenia rzepaku. Jest ok, otwarte. No i właśnie, nawigacja uruchomiona. Wuja już ruszył bizonem. Odpalamy mocarnię. Jakieś mam ścieżki jeszcze tutaj testowe. I jest mocarnia włączona. Obroty. I najważniejsze, pierwszy bieg. Mamy obroty już wszystkie gotowe. Jedziemy, założymy sobie zaraz nową ścieżkę. To jest pole, które nie dokończyliśmy w poniedziałek, bo było zbyt zielone. Także zaraz zobaczymy. Mamy 16:27 i jedziemy. 1,5 hektara zostało. Nawigacja chińska, Alina. Może inaczej, tą ścieżkę zostawię na powrót. A tutaj zabiorę, bo mam ładnie równo. Dobra, wjeżdżamy w One. Można pokazać ładnie, jak to wygląda. Wczoraj już się bawiłem delikatnie na tej nawigacji. Troszeczkę pojeździłem. I powiem Wam szczerze, że troszeczkę to ułatwia. I teraz tak, zrobimy sobie... Tu mam stare ścieżki. Ustawię sobie jeszcze nowy punkt A. Ujedziemy kawałeczek. I
zaraz sobie zrobimy punkt B. No i tak już sama będzie prowadziła nas do samego końca. Punkt B zatwierdzamy i możemy sobie kolumnę odsunąć. Jak będziemy chcieli coś korygować, nawet mogę zaprezentować. Mamy wybór prawo, lewo, zwiększamy sobie, chcemy do lewej, tak, i już troszeczkę nam tutaj przesunął całą ścieżkę do lewej. Dodatkowo mamy zamontowane 3 kamery. Tutaj mamy 4 te główne, które były wcześniej, czyli na zbiornik, z tyłu na siekacz, na prawą stronę, na lewą stronę. Tutaj mamy z tyłu na rurze kamerę, przełączamy. Mamy na zaczep. Ten widok jest teraz dosyć dziwny, ale z tego względu, że to jest na zaczep kamera od razu pod sitami. I trzecia kamera na silnik, na której cały czas jeżdżę podczas koszenia. Ja sobie jeszcze tutaj przestawiam w lewo o parę centymetrów, żebyśmy brali równo ścieżeczkę. O, pięknie. Tam wuja bizonem w oddali. Jeszcze w lewo pojedziemy, czemu nie? I to będzie dzisiaj ostatni dzień koszenia rzepaku. Ja muszę załączyć klimę, bo się zrobiło ciepło. Jak widać, rzepak już doszedł mocno do tego, do tej właściwej fazy, bo mimo, że padało, to cały czas faza rozwoju tego rzepaku szła do przodu. Troszkę muszę zwolnić, obniżyć, bo tutaj mamy pokładzione. Tutaj sporo zwierzyna nam tego rzepaku niszczyła. Zapytacie, czy nawigacja do kombajnu jest konieczna, czy ona jest potrzebna, co ona daje. Konieczna nie jest. Czy ona coś daje? No pozwala nam skupić się tylko i wyłącznie na headerze. Ten kombajn już sam wtedy z automatu jedzie prosto, nie musimy o niczym tutaj myśleć przy skręcaniu za dużo, tylko prowadzi nas sama nawigacja. Jest to nawigacja Alinav, chińskiego producenta, tak samo zresztą jak kombajn. Ja jeździłem już troszeczkę wczoraj na nawigacji tym kombajnem i jeżeli jeździmy swoją ścieżką, bo inaczej jeździmy we dwójkę na polu, jak widzicie jest też bizon. I jak on przejechał obok mnie tą całą ścieżką, no to wiadomo, że zepsuł mi całą linię, musiałem się przestawiać wtedy. I no musiałem stawiać trochę zapasu zawsze, no bo on nie jechał zbyt prosto. Ale taki plus z tego, co zauważyłem, to dla prasującego później słomę, jeżeli zostawiamy po kombajnie, to na pewno to doceni ta osoba. Druga sprawa, jak mamy jakieś ścieżki już założone wcześniej, to łatwiej nam jest się przeciąć przez środek. Mamy idealnie przecięte na szerokość headeru. Teraz sobie przesunę w lewo na przykład. Plusikiem dodaję, zatwierdzam i ona automatycznie skręca mi do lewej. Tam z przodu też jeszcze jęczmienie atakują sąsiedzi, jakieś tam klasy, Dominator i Lexion. Ale takim fajnym gadżetem, który mamy tutaj na kierownicy, to jest nakładka na Bluetooth, bo w standardzie możemy mieć taką nakładkę Alinav bez niczego, a tutaj mamy taką jakby z pilocikiem, która jest sparowana za pomocą Bluetooth na nakładka. Mamy punkt A, punkt B, załączanie sterowania i włącznik, wyłącznik tej nakładeczki. Nie musimy gdzieś tutaj szukać na monitorze. Mamy również przycisk załączania tej nawigacji. Załączyć sobie możemy kierowanie tutaj z przycisku na tablecie, ale tu klikamy sobie z góry i ona już nas prowadzi. Więc ta nakładeczka jest bardzo fajnym usprawnieniem tego. Nie musimy gdzieś tutaj szukać punkt A, w sumie punkt B, ja już od przyzwyczajenia robiłem to na tablecie, ale tutaj możemy sobie wyznaczyć i fajnie, że te literki są oznaczone w tą i w tą stronę, więc niezależnie jak kierownica nam się tutaj obróci, to wtedy możemy sobie wybierać, nie musimy gdzieś tam głową obracać się do tego. Do zbiornika nam przybywa, no troszeczkę zielonego jeszcze leci, tych końcóweczek, ale no rzepak jest mocno jeszcze niedojrzały. To jest ostatnie pole, które już będziemy zakończać. Dodatkowo można zamontować kierownicę, może inaczej. W piątek montowaliśmy kierownicę na tym kombajnie, na kombajnie rotorowym, czyli na GM100
i na ciągniku Arbos 4110, który jeździ z przyczepą przeładowczą. Mogliście go zobaczyć już wcześniej na filmach. Teraz możecie sobie zobaczyć, jadę cały czas idealnie odcinając ścieżkę. Tutaj mi się robi delikatny zapas w headerze, ale ja mam idealnie wyznaczoną linię, która pozwala mi odcinać się równo ze ścieżką. A wracając do tego, właśnie montowaliśmy kierownicę na tych trzech maszynach. Będziemy też montować kierownicę na obydwu Haupaxach, czyli na serii 4000 i na serii 5000. A o co chodzi z tymi nawigacjami? Bo w sumie film jeden już się pojawił, taki wyjaśniający. Od teraz będzie można nabyć w firmie Korbanek również nawigację wraz z montażem, bądź bez montażu, jak wolicie. Jest to chińska nawigacja Alina. Także wchodzimy w tę nawigację. Jest to, myślę, odpowiedni moment na to, aby te kombajny i maszyny zostały w to doposażane, bo chyba nie ma już odwrotu od tego. Moim zdaniem nawigacja w ciągniku to już jest taka potrzeba, jak klimatyzacja, taki standard tak naprawdę. To już nawet nie mówiąc o tym, czy to jest rolnictwo 4.0 czy nie, ale nawigacja bardzo nam pomaga w pracy. Był też taki Rafał, który montował tą nawigację, który wcześniej jeździł bardzo dużo na sprzętach z nawigacją i miał okazję u siebie przejechać się gdzieś tam, miał kuzyna ciągnikiem bez nawigacji i w pierwszej chwili nie wiedział, dlaczego ten ciągnik nie jedzie prosto, a dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że nie ma nawigacji, także to pokazuje, jak łatwo jest się przyzwyczaić do dobrego. Ja myślę, że to jest kwestia tylko chwili przyzwyczajenia i taka nawigacja już tutaj bardzo, bardzo ułatwia sprawę. Szczególnie w opryskach, nawożeniu, jeżeli jeszcze nie mamy wyznaczonych ścieżek, pryskamy przedschodowo, to jak najbardziej uprawa, szczególnie żeby nie robić jakichś tam nakładek podczas talerzowania czy dosiewu. Jak też fajnie Paweł z Rafałem wspomnieli, nawigacja, tak naprawdę ta nawigacja może kosztować tyle, co znaczniki w jakimś tam renomowanym siewniku, więc za to, co by się dopłacili opcjonalnie za dołożenie znaczników, możecie zamontować sobie nawigację AliNav. Dojeżdżamy do końca łanu i zaraz Wam pokażę. Nie będę wjeżdżał przez środek, bo to już nie będzie się opłacało nam przecinać, bo to pole jest bardzo wąskie już, co zostało, ale zaraz Wam pokażę, jak idealnie nawigacja trafi w tą samą ścieżkę. Mamy możliwość automatycznych nawrotów w tej nawigacji, ale ja Wam pokażę tutaj z ręki. Dezaktywuję sobie teraz prowadzenie automatyczne. Przejeżdżamy. I zaraz zobaczycie, jak ona automatycznie tutaj nam wjedzie w daną ścieżkę. I załączam kierowanie. Znowu kliknąłem na monitorze, a nie kliknąłem na kierownicę. I zobaczcie, bez żadnego zastanawiania, nie muszę się tutaj skupiać na kosach, czy one idealnie trafiają, czy nie, tylko czy header już mam odpowiednio wysoko ustawiony. Ona już sobie tutaj działa bez problemu. Dodatkowo wspominałem o tych kamerach, które mamy zamontowane tutaj na tym monitorze z Parexa. Docelowo te kamery wylądują na tym monitorze, żeby nie było 3 monitorów, a 2. Aczkolwiek tutaj będzie założony 12-calowy monitor, bo ten monitor jest 10-calowy, ma możliwość zamontowania jednej kamery, a 12-calowy monitor ma możliwość zamontowania właśnie 3 kamer, bądź 4 nawet. I wtedy te kamery tutaj wylądują i będziemy mieli podgląd, nawigacja na pół z kamerami. Myślę, że to będzie dużo lepszą opcją, ale my zakładaliśmy te kamery w bardzo szybkim tempie, bardzo spóźnieni można powiedzieć, bo już zaczynała się robić pogoda i nie było czasu, aby ściągać 12-calowy monitor, więc jak tylko przyjdzie deszcz, chwila niepogody, to wtedy te monitory podmienimy. Będzie zamontowana inna wiązka na 12-calowy i wtedy te kamery podłączymy pod jeden monitor. Także nie pytajcie, dlaczego są 3, bo docelowo będą to tylko 2. A w tym momencie jedziemy sobie już drugim przejazdem. Mamy zrobione 0,16 hektara, także dzięki nawigacji też mamy bardzo dokładny pomiar hektarów, które zrobiliśmy.
i można pokazać w lusterku, jak idealnie mamy odcięty tutaj pasek rzepaku. Nie ma żadnego tutaj wywijasa, że tak powiem. To mi się bardzo, bardzo podoba. Może w rzepaku nie tyle to ładnie wygląda, co będzie to wyglądało jak idealnie. Pięknie będą leżały ścieżki ze słomą po tym kombajnie. Na pewno operator, który będzie prasował, to doceni, a w naszym gospodarstwie będę to ja bądź wuja, więc będziemy robić to dla siebie tak naprawdę. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.